Fajnie jest czasem odkrywać metalowy klimat w niemetalowych dźwiękach, mrocznych, nihilistycznych, mizantropijnych, ale przy tym pięknych i marzycielskich. Niektórym muzykom się to udaje, tak jak na płycie Mortis Case nach Wenn die Menschen unien. Mortis powstaje w Norwegii w 1992 roku jako solowy elektroniczny projekt Havarda Ellefsena. Nazwa jest błędnym zapisem słowa Mortis, tutaj pisanego przez 2 i. Sam muzyk w latach 91-92 był basistą w niejakim Emperor, jednak przed nagraniem debiutanckiego albumu odszedł z zespołu. Muzyk również słynie ze śmiesznych wdzianek oraz masek, które nawiązują do norweskich troli. Muzyka jest wypadkową black metalowej spuścizny dark ambientu i dark wave, jak kto woli. Na pewno są to dźwięki nocy, które wtedy rozkwitają i leniwie sączą się z głośników, ukazując nam całe ukryte w nich piękno. Te wielowarstwowe struktury klawiszowe, które może i nie są jakieś mega skomplikowane, jednak brzmią świetnie. Przenikają się wzajemnie, są płynne i zawierają wiele pogłosu, który wprowadza klimat marzycielski oraz nostalgiczny. Oczywiście pojawiają się momenty bardziej dynamiczne, które mają za zadanie ożywić te senne dźwięki. Głównymi składowymi tych ambientowych utworów są częste powtórzenia pojedynczych motywów muzycznych, do których stopniowo dodawane są harmonie. Są one ciekawe i wielowarstwowe. Muzyka jest spokojna i stonowana, tworząc pejzaże światów wykreowanych przez artystę. Te 2 kawałki na albumie są długie, bo ponad 20-minutowe i pozwalają nam zanurzyć się w świecie mortisowych wizji, które są pełne atmosfery i klimatu ciemnej strony duszy. Może nie są one mega skomplikowane, jednak angażują słuchacza, ponieważ są bardzo chwytliwe. Dużo jest tutaj syntezatorowych smaczków, są chóry, smyczki budujące atmosferę albumu. Wszystko jest tutaj wyrafinowane i uduchowione. I da się odczuć, że ten świat fantasy wykreowany przez Mortisa jest dogłębnie przemyślany, jest jak ucieczka od rzeczywistości. Na albumie występują również głębokie, spokojne melodeklamacje, które dodają więcej patosu i powagi do tej muzyki. Opowiadają one o innych wymiarach oraz sennych marzeniach. Co by nie powiedzieć, ta muzyka jest bardzo relaksująca, otwierająca przed słuchaczem inne światy swoimi pięknymi, nostalgicznymi melodiami. Czasem warto przekroczyć próg czerni, aby namacalnie jej doświadczyć. Mortis to zupełnie inny, przeciwległy biegun muzycznej opowieści niż taki Mortisian, ale tak samo słuchalny. Jako ciekawostkę powiem wam, że Mortisowe dźwięki zainspirowały mnie, by samemu nagrać demówkę w klimatach dark ambientu. Zrobiłem nawet okładkę. Niestety kaseta zaginęła gdzieś w pomroce dziejów. Zapraszam was teraz do obejrzenia fragmentu koncertu Mortisa, który odbył się w warszawskiej Proximie pod koniec listopada tego roku, czyli w zasadzie niedawno. Fajnie było zobaczyć kolesia, którego muzyki słuchało się ponad ćwierć wieku temu. No dobra, to posłuchajmy teraz tej płyty pełnej cichego mroku. Będę tu podawał angielskie tytuły. The Journeys to Grottos and Wastelands zaczyna się bardzo miarowymi, majestatycznymi uderzeniami w coś jakby drewniany kloc, tylko z dużą ilością pogłosu. Do tego wybijający się pad klawiszowy. Następnie wchodzi główny motyw o takim zabarwieniu trochę średniowiecznym oraz męskie chóry potęgujące nastrój melancholii i wyobcowania. Dźwięki się powtarzają i nakładają, powodując wrażenie transu. Następnie utwór staje się bardziej dynamiczny, ze sporą ilością harmonizacji, pojawia się marszowy rytm oraz głos Mortisa, który mówi, że miał wizję o królestwie w kręgu kosmicznego chaosu, gdzie słowa zostaną zapisane na nowo, lecz ręką nie z tej planety. Drugi i ostatni utwór na płycie to Emperor of a Dimension Unknown zaczyna się pięknym i dostojnym motywem przewodnim.
Cały czas w muzyce jest wyczuwalny ten smutek i nihilizm. Klawisze zaś trochę mi brzmieniowo przypominają Enię z kawałka Caribbean Blue. Klawisze płyną sobie rozmarzone, a główny motyw zapada w pamięć. Orkiestracje są niekulawe. Mamy tutaj trąby, chyba nie jerychońskie, chóry oraz flety. Zawsze całość robi na mnie kolosalne wrażenie. Tekst zaś mówi, że autor ma teraz wiedzę, by wędrować po innych wymiarach. Są to długie kawałki, a ta powtarzalność sprawia, że i my możemy doświadczyć tych innych światów, gdy tylko przymkniemy powieki. Tradycyjnie czas spojrzeć na okładkę i wkładkę. Jest to wydanie z Cold Meat Industry z 1995 roku. Na okładce na ciemnozielonym tle w ramce z żółtego węża umieszczono postać zakapturzonego mnicha w pozie, jakby kogoś zatrzymywał. Może to o nas chodzi, byśmy przystanęli i przesłuchali pięknej muzyki płynącej z głośników. Po prawej na górze pokręcone żółte logo Mortis, na dole tytuł albumu. Wkładka podzielona jest na 6 łamów rozkładających się w plakat. Na jednej stronie mroczne grafiki fantazy przedstawiające światy wykreowane przez artystę oraz opisy utworów wypisane żółtą czcionką. Po drugiej stronie leśny plakat ze szpetną ujadarą Mortisa na tle leśnego boru. Na zamykającej stronie wkładkę jest całkiem ciekawa grafika jakiejś kamiennej struktury, zaś na srebrnej płycie CD umieszczono węża z okładki. Na stronie zamykającej pudełko na ciemnym tle umieszczono logotyp wydawcy oraz jego adres. W dawnych dobrych czasach miałem kilka kaset Mortisa, jednak ta była moją ulubioną. Zawsze gdy ją odpalałem, odpływałem w myślach gdzieś daleko do jakiegoś innego wymiaru. Te dwa długie kawałki są pełne nostalgii i spokoju, bo i taka to muzyka. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!